Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie demontaż i montaż BlackBerry'ego 9780 Bold z 2010 roku. Tu sobie jeszcze przy okazji zobaczymy, jak on wygląda. Tak spojrzymy sobie na całą jego tutaj obudowę. No w tym przypadku niestety nie posiadam tutaj baterii, by go odpalić. I niestety sobie go nie zobaczymy. Ale sobie zobaczymy tak obrazowo. Spójrzcie tutaj na przedniej ściance, widzimy oczywiście odsłoniony nasz głośniczek od rozmów. Tu obok głośnika tutaj pewnie dioda powiadomień, bo jest taka dość duża. Następnie na bocznej ściance widzimy klawisze ściszenia, pogłaszania, spustowy aparatu z autofokusem. U samej góry klawisze skrótowe. Tu jest tak fajnie połączone wraz z obudową, nic nie wystaje. Klawisz pierwszy po lewej stronie klawiszem blokującym i drugi wyciszenie dzwonków po prawej stronie. Na drugiej bocznej ściance widzimy 3,5 jacka, port ładowania, klawisz skrótowy i aparat fotograficzny z tyłu, 5 megapikselowy, dość dobrej jakości. Ten telefon posiada pamięci wewnętrznej 1 GB aż i obsługuje karty pamięci. Tutaj obsługuje karty pamięci do 32 GB i tu jest ten port, ten slot na kartę pamięci. Tu sobie zobaczymy jeszcze informacje na naszej nalepce. BlackBerry 9780 został wyprodukowany w Meksyku, bardzo ciekawe. No i tu widzimy jeszcze informacje dodatkowe tego modelu. No i to wszystko takie podstawowe informacje tego modelu. Teraz sobie przejdziemy do demontażu. Tu sobie odłożymy kamerkę. I spójrzcie tutaj naszą przednią obudowę. Tutaj podwadzamy tą przednią ramkę. Tutaj po całej długości, tu od razu mówię, że jest dość ciężko ją podwadzić. Tutaj za każdym krokiem musimy delikatnie podwadzić naszym paluszkiem i jedziemy naszym otwierakiem pod górę. Tu w moim przypadku widać, że obudowa pewnie była już ściągana, bo łatwo zeszła. Tutaj sobie ją ściągnęliśmy. Ściągamy naszą nakładkę klawiaturki, ale wcześniej musimy tutaj odkręcić śrubeczki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Te sobie pierwsze odkręcimy. Tu posłużymy się Torxem T5H. T5H. O, już widzimy, nam fajnie wszystko weszło. Tutaj kolejne śrubeczki. Tutaj wszystko tego samego rozmiaru, więc nie będzie żadnych problemów. Tutaj nie musimy mieć kilku torksów, by ogarnąć ten temat. Tu są, widzicie, srebrne i na samym dole są w kolorze czarnym, więc i dłuższe, więc pamiętajcie o tym, by tutaj nie pomylić nic. Odkładamy sobie je na bok. Tutaj ściągamy sobie tą nakładkę przeźroczystą. Ściągamy sobie ją. Tu już nam coś odeszło. Jakaś tasiemka. I teraz będziemy próbowali tutaj ściągnąć te całe... O, ten nam coś odpadło, widzę. Tutaj pewnie klawisz, tak boczny pewnie. Ściągamy naszą płytę wraz z wyświetlaczem i też wszystkimi podzespołami. Tutaj spójrzcie na korpusie, jeśli chodzi o wymienność, to jest wszystko wymienne w prosty sposób.
słuchaweczki, tutaj taśma naszego zasięgu wraz z flashem, z naszą diodą tutaj podświetlającą. My teraz tutaj spróbujemy może wymienić, to tu jeszcze się da wymienić. Aparat tu jest wymienny, ale trzeba troszkę pokombinować, by go podwadzić, by nie uszkodzić tutaj naszej ramki z wszystkich stron. Wibracja jest w sposób utrudniony, wymienny, tutaj przygotowana, skrzyżowana. Slot karty SIM. Aha, tu jeszcze mamy slot karty pamięci tutaj w tym miejscu, więc jest wymienny łatwo. Tu mamy tą mysz optyczną. O, tutaj w tym miejscu. Tutaj łatwo wymienna. Także bez problemu sobie ją wymienimy. I nam został jeszcze wyświetlacz. Tutaj osłonka naszego tutaj mikrofoniku. I nasz tutaj wyświetlacz. Odłączamy sobie nasz wyświetlacz. Tutaj musimy uważać, by go wymontować, bo jest to troszkę delikatnie mówiąc utrudnione. Tutaj u samej góry widzimy blokady. Tu widzimy blokady. Tak naprawdę widzimy blokady z wszystkich stron. Ale my sobie zaczniemy tutaj od samej góry. Musimy zrobić to w taki sposób, żeby tutaj podwadzić i wybić tą blokadę tutaj. O. Z tej blaszki mocującej. Tak samo robimy z drugiej strony. No i to tyle. Ale mi to szybko tutaj poszło. Tutaj wyświetla czarnówka. Tutaj jeszcze folia jest od nowości. No i tu już widzimy gołą płytę, naszą membrankę. Można ją tu oczywiście podwadzić, ściągnąć, wymienić jakie chcecie tutaj klawisze, które Wam się po prostu nie zgrywają, nie działają, zacinają i tak dalej, i tak dalej. No i taki prawie demontaż tutaj zrobiliśmy sobie tego BlackBerry'ego. I teraz sobie idziemy z powrotem w odwrotnej kolejności, zakładamy nasz wyświetlacz. Tu mamy takie nawet ząbki, widzimy, tu jest jeden ząbek, tu drugi ząbek. Więc sobie tutaj najeżdżamy, wbijamy na swoje miejsce. I tutaj u samej góry delikatnie tak w jednym miejscu siłowo wpychamy nasze blokady z jednej i z drugiej strony. I ja bym tutaj polecał bardziej te blaszki później do wewnątrz odgiąć z powrotem, by tutaj nasz wyświetlacz się nie ruszał. Tutaj wszystko było stabilnie. Tutaj widzę było grzebane z tą blaszką, więc dlatego mi tak szybko poszło. Tu można to z powrotem odgiąć. Jeśli Wam tak to wystaje, zawsze będzie ten wyświetlacz zdecydowanie tutaj stabilniejszy. Po prostu tak to super wygląda. No i jest ok. Zapinamy sobie go tutaj na płycie głównej. Naszą tasiemkę. Tutaj przekładamy z powrotem nasz klawisz i mocujemy na płycie głównej. Teraz sobie tutaj od razu zakładamy naszą zaślepkę mikrofoniku. Ono tu jest bardzo ważne. O, tutaj się gdzieś wsuwa. O, widzicie, tu się wsuwają. Tak się wsuwa. To jest bardzo istotna, bo dostanie się kurz czy jakoś wilgoć. No i jest po mikrofoniku. No i musimy od nowa tutaj wymieniać. Dobra. Teraz sobie z powrotem zakładamy na swoje miejsce. Tutaj w nasz korpusik. Tutaj myślę, że wszystko jest założone tak, jak być powinno. Zakładamy tą rameczkę tutaj u góry. Ona tu się musi idealnie nałożyć. I ją teraz przykręcamy. Przykręcamy tą rameczkę od razu. Tutaj, jak wiecie, były to śrubeczki w kolorze srebrnym, więc miejcie to na uwadze.
wkręcicie ten dłuższy czarny, możecie tutaj uszkodzić obudowę bądź inne elementy. Przykładamy naszą tasiemkę, tutaj mocujemy, jest fajnie. Przykręcamy nasze śrubeczki kolejne w kolorze srebrnym. Zakładamy naszą nakładkę klawiaturki. Tu jest taki, widzę, drobny problem z tą nakładką, bo musimy to bardziej, a teraz się, widzę, idealnie udało założyć. Kliknęło na swoje miejsce, bo tu musi być idealnie równiutko, żeby przykręcić nasze śrubeczki, te dolne, czarne, ostatnie śrubeczki. Tutaj one są dłuższe, prawdopodobnie dlatego, że jest to właśnie nakładka klawiaturki i ona troszkę tutaj posiada grubość, więc pewnie dlatego tak się stało. I wszystko mamy już pięknie tutaj założone. Jeszcze nam wypadł tutaj klawisz. Tutaj klawisz boczny nam wypadł. Tutaj musimy go sobie założyć. Działa. Także jak działa, to jest wszystko super. I zakładamy sobie ponownie naszą tę obudowę od samej góry. Tutaj wciskamy dobrze. I z każdym tym kolejnym krokiem dociskamy z wszystkich tutaj stron, żeby nam wszystkie tutaj nasze zatrzaski przylegały, tak być powinno. Tutaj jeden się już, widzę, wyrobił. Tutaj kolejny. Jest taki delikatny problemik. Ale to nie zmienia faktu, że jest wszystko fajnie w tym modelu. Zakładamy z powrotem naszą tylną klapkę. No i to wszystko, to jeśli chodzi o poprawny demontaż i montaż tego BlackBerry'ego 9780V z 2010 roku. To, jak widzieliście, dość prosty telefon w demontażu. Na stówę sobie poradzicie z tym demontażem. Tutaj myślę, że nic nie uszkodzicie w tym modelu przez przypadek, bo tutaj dość ciężko tak naprawdę coś uszkodzić, no chyba że ktoś by tutaj strasznie szalał przy tym demontażu, strasznie na szybko wszystko robił, to na pewno coś uszkodzi. Spokojnie sobie poradzicie na pewno. Dzięki za dzisiaj, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój filmik i mój kanał. Cześć!